Przepraszam Państwa. A pozwolenie na obozowanie jest? Ale opowiedz nam, Przemku, jaki plan dzisiaj? Jaki plan? Wbijamy się. Jak na 12 będziemy już mieli miejsce obozowe znalezione, to rozbijamy. Potem zbieramy drzewko, robimy sobie pyszną potrawkę na ogniu. Będzie tak. I do tego jeszcze będzie herbatka z prądem, z piwą. Tak się żyje. O, patrzcie, już się zaczynają piękne widoczki. Lizawka mówisz, Przemku? Wytłumacz widzom, co to jest lizawka. No jest lizawka. To jest kawał soli i przychodzą tutaj sarenki i liżą sobie te rzeczy i minerały wtedy mają więcej swoich nieznanych minerałów. Wygląda jak śnieg, nie? Trochę. Tak, przychodzi i to albo podgryza, albo liże sobie i mikroelementy, wszystkie minerały ma A tu niezbędne. na zimę, nie? A tu normalnie był karmnik, ale nie wiem, czy on jest czynny, czy już się wysuszył trochę. Weźmiemy troszeczkę kory brzozowej. Na rozpałkę mówisz? Bo tam brzuska może być, ale niekoniecznie może być. Będziemy ją szukać, a tak tu już na miejscu. Mówisz, Przemku, na rozpałkę się przyda, tak? Proszę bardzo, pięknie wchodzi. A jest sucha? Nie musi być bardzo sucha. Zrobi się tak, żeby było akurat. Zawsze powinno się brać taką korę z drzewa, które jest padłe i leży, a nie które rośnie. Tak jakby ktoś ci ze skóry obierał, no. Chciałbyś? Co? Tutaj już jakiś żubr się przypałętał przy tej lizawce. Ty, prawdziwego żubra żeśmy znaleźli. Już tam chce wyleziwać teraz. Nie upity. Nie makroelementy i mikroelementy, no. Co tu zbierać, Przemku, powiedz? Wcinasz płędy, tak? Pędki zielone będą takiego, proszę bardzo, będzie kawa świerkowa. Kawa? Kawa, herbata świerkowa z witaminką C. Ma bardzo dużo witaminy C. Świerk? No co ty? Warto to potem posiekać trochę trzeba. Nie potniemy dużo tych pędów. Najlepiej się to zrywa jak jest styczeń albo luty w zimie. Wtedy to jest największe stężenie tej witaminy w tych końcówkach. Ale teraz też warto, nie? Znaczy tak, jak się gotuje herbatkę na tym, to dużo witaminy C ubywa, tak? Bo się wytraca, nie? Poprzez gotowanie ta witamina, nie? Ale dlatego warto pociąć na takie drobne, Posiekać. posiekać to, nie? I już. Co tu widzimy, Przemek? Jakieś takie bocianka czy coś? No zobacz, jak zejdziesz na dół, to tutaj masz po kopytkach jakichś. O, są jakieś leśniczki jakieś widać nawet. sierści, coś, kawałek, no. Takie, nawet bym powiedział, że to były dziki, bo tutaj masz takie. Tutaj widać fajnie, zaraz ci pokażę. Odwracić, tak? Jego. Takich tych, zobacz, tu masz takie, widzisz, z przodu, nie? A tu masz takie dwa na boki, takie rozczapieżone, nie? Pozbywajemy się pasożytów pewnie. Tu pewnie jakiś tutaj dzik był, nie? Las.
Świerkowa herbatka będzie. A, ze świerku, właśnie, ze świerku ta herbatka będzie. Co to masz za drewniane naczynka dla, powiedz? To jest kuksa. Po prostu takie strugane z drewienka naczynie, kubek po prostu. To jest z dębiny, czy z czego to jest? To jest chyba olcha. I się po prostu tym pije truneczki. Kawa z tego smakuje wybornie. Teraz będzie po raz pierwszy chyba pita herbatka świerkowa. Zobaczymy, no. Na pewno będzie to strzał witaminy C. Pokaźny. Więcej się jej uwalnia, jak się potnie na drobne kawałeczki te młode pędy, więc dlatego ją teraz tnę, nie? Jak sałatkę. Właśnie widzę, że gotujesz. Sypiemy zaraz do tego i wrzątkiem zalejemy. Aha, wodę trzeba stawić. Gdzie jest woda? Od jak dawna, Przemku, bushcraftujesz? Od dziecka. Od maleńkości mówisz. Od 7 roku życia. Wstałeś? Bushcraftowałem z łukiem i z kijem po lesie jako Robin Hood. Mały. Albo Rambo. A teraz dla zabawy, dla głupich wygłupów, a teraz już tak dla relaksu po prostu, do tego, żeby zapomnieć o szałej rzeczywistości wielkomiejskiej. To gdzie ostajemy się? Tutaj rozbijemy ogień. Tu, słuchaj, jesteśmy tak daleko od dużych drzew, że tutaj, żebyśmy zatłocili ogień, to musielibyśmy wyszło. Szukamy gdzieś kamieni jeszcze, może jakichś. No tam, żeby nam tutaj nie wpadło jakieś dzielostwo. No i rozpalamy. Czekaj, wezmę Krzesiwo i walka o ogień. porę brzozową, pociągniemy. Też mam krzesiwo, ale widzę, że jesteś przygotowany, Przemek. Będziesz od kory rozpalał, tak? Mówisz korę na cieniutko, żeby się zajęła, tak? Trzeba na takie proszek albo wióreczki malutkie obskrobać. Najszybciej mówisz. No Przemek, cały świat na ciebie patrzy. Co? Cały świat na ciebie patrzy. Cały świat na mnie patrzy. Uparte. O, już coś. Wiatr wie, spory kurka i to. To się powinno od jednego tego pstryknięcia zajarać. Tak naprawdę. Wiesz? Zazwyczaj tak jest. W lecie to wszystko jest takie fajne, że Wszystko jest szybkie i proste, nie? Bo bardziej suche. I temperatura jest mało tego większa. kurka w wiórku. Teraz w grudniu. O, zobacz.
poszło. Przemek się zdenerwował. Będziemy się dopiero bawili. I na półmisku, nie będziecie nic zwiewać. No, nie to chodzi. Tylko Więcej towaru zrobisz. Znaczy od iskry się płatki nie zajarają, tylko... Te płatki, później te większe kawałki od tych małych. właśnie to, bo po to je biorę, nie? Żeby je przytkać od razu. Tylko jak nie masz stabilnej tej podstawy, to ciężko jest samemu to zrobić. Jest. Płatki się. Ogień. Proszę bardzo. Czekaj. Niech łapie powietrza. Łapie. No i jest ogień. Ogień! Walka o ogień, wołaj. Bo ja jestem przyzwyczajony obieraczką. Nie takimi, wiesz. A ty miastowy jesteś. No, miastowy. Będziemy robili teraz, proszę Państwa, potraweczkę. Potrawkę z zimniora. Będzie tak, leczo to będzie, bo w zasadzie leczo z kiełbaską, boczkiem. Kabaczek będzie, passata, papryka i ziemniaczek, cebulka podsmażona. Wszystko będzie takie żarełko. Mi to passata, jak to I mówi. na koniec jeszcze passatę, jak się już wszystko troszeczkę, jak się warzywka podgotują w wodzie, to się woda odsącza, odlewa. To jest zgniłe. Trochę tutaj już pogotowaliśmy. Przygotowaliśmy. Cukinia, cebula. Smoczyko kiełbacha. Ziemnioki tam się gotują. Chowaj Maćka. O! się garbię dlatego. I cebulka. Supero. Muszę znaleźć jeszcze tego pytaka w torbie. A dobrego masz. Mieszadło masz dobre. Zacne masz. No mieszadło, tak. Puści tu wszystko soki. Będzie zupka. To będzie trzeba poodlewać trochę. Trochę pasaty mówi, że można jeść. Powiem Ci, Przemku, pychota. Kucharz, jesteś pierwsza klasa. Trzymaj. Obozowy. Zobacz, pieczywko. Piekliśmy chleb na ogniu. Ale by było, co? Mówisz, że obozowy kucharz zawsze je Zawsze ostatni. je z patelni. Jeżeli coś z patelni. Najlepsze. To znaczy, Najlepsze. Bez podtekstu może. bez podtekstów.
A żeby się przyjęła. To chluśnie, nie? Było się. Ciemno się zrobi. Dobre spanie O, i trawienie. będzie grzało, będzie grzało. Będzie się działa. Się wstawać, a to trzeba śniadanko robić. Pospałeś sobie, wyspałeś się w ogóle? No, teraz się przykryłem kurteczką, bo byłem teraz na zewnątrz, że nie chce mi się w śpiwór nawet wchodzić, ani się przykrywać, to się kurteczką przykryłem. Fajnie się spało. Twardym snem. Dupka zmarzła trochę później. Chłodek lekki był odczuwalny dopiero jak się człowiek przebudził, no nie? Tak w nocy, w połowie gdzieś tak. A tak to było okej, fajnie. Jeszcze troszkę na samym dnie rozpaliśmy ognisko. Trochę zostało żaru. No i próbujemy na tym żarze skrzesić to ognisko wczorajsze, żeby zrobić sobie śniadanie. Jak tak się do głębi rozkopało, to trochę tam tego zostało, tego ciepełka. O dziwo. O, parę podmuchów, parę małych trochę liści, trochę igliwia, małych patyczków i gra muzyka. Będzie? Co będzie, kucharzu? Będą jaja sadzone na bekonie. Ale i jaja. Ale jaja. Bocello mówisz? I zarełko dochodzi i zaraz będzie konsumpcja. Palenisko wygaszone. Namiot usuwany, śmieci spakowane. I można kończyć naszą przygodę. To Przemo, idziemy. Jak oceniasz nasz wypad? Było bosko, nocka była miła, fajnie się chrapało, wieczorek był upojny, przy ogniu, gałęzie nalecą na głowę, więc to jest najfajniejsze. Ja je widzę, ale z poziomu kamerki to jej nie widać pewnie. To akurat po sarniemu jest. Bo sarna tak szczeka. No biegną. Biegną. O, i drugi też.